Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy taką szybką i łatwą zupkę. Już Wam mówię, co będziemy potrzebować. Ja tutaj mam 2 litry wywaru z kości wędzonych. Może być to też wywar z kości, ja mam wieprzowych, ale może być to też wywar na przykład na 2 nóżkach kurzych wędzonych, bo też takie są. Także może być coś takiego. 2 litry wywaru, po prostu zagotowałam kości wędzone w wodzie, nic więcej. I odcedziłam to. Do tego będzie mi potrzebna, tutaj mam 40 deko fasoli namoczonej, takiej malutkiej, o, niedużej fasoli, namoczonej przez całą noc. Także woda jest wylana, fasola była moczona całą noc. 2-3 duże ziemniaki, trochę kiełbasy, to też zależy, może być 20-30 deko kiełbasy wędzonej, ja mam akurat drobiową, ale może być wieprzowa. 10 deko boczku wędzonego, surowego i pokroję go w kostkę. 2-3 ząbki czosnku, ile tam uważacie. 1 pietruszka, 1 marchewka, troszeczkę pora z 10 cm. 1-2 cebule, zależy małą czy dużą macie. Nie wiem, czy mówiłam, troszkę przecieru pomidorowego. Zamiast przecieru teraz są fajne pomidory, więc możecie dać też pomidory sparzone, obrane ze skórki. I zaczynamy od czego? Zaczynamy od tego, już Wam pokazuję, obracam Was. I oczywiście już Was obracam, ale Was obróciło. Oczywiście będę potrzebować też przypraw. Swój bulion przelewam do garka. Tak jak mówię, ja tutaj mam 2 litry bulionu, 40 deko fasolki namoczonej i zapalam gaz. Gotuję do miękkości fasolki. Wszystko zależy, jak długo żeście moczyli fasolkę. Może być to 30-40 minut. Także od tego po prostu to zależy i od wielkości też fasolki. Ja za 30 minut zobaczę, czy fasolka moja jest już miękka. Na mały gaz i czekamy 30 minut. W międzyczasie szatkuję na takiej mandolinie obraną marchewkę, tutaj kawałek pora i 1 pietruszkę. Fasola nam się gotuje, słuchajcie, i damy przyprawy. Ja do fasolki dodam ze 2-3 liście laurowe do tej fasoli. Tak, damy. O. Dam 1 paprykę, taką ostrą, ale to każdy daje jak lubi. Jeżeli nie lubi, to oczywiście pomijamy. Słuchajcie, dodamy też ziele angielskie. Kilka kuleczek z 5-6. I jeżeli ktoś lubi, można dodać też pieprz w kulkach. Ja nie będę dodawać pieprzu w kulkach, bo dałam paprykę ostrą. I teraz daję majranek. Dlaczego teraz? Ponieważ chcę, żeby ten majranek dobrze mi się ugotował, to on wtedy mi nie pływa na zupie, tylko pływa w zupie, w środku. Więc zawsze daję majranek, to też jeżeli lubicie, to dajecie. My bardzo lubimy, więc tego majranku będzie dość dużo. Tak myślę, że nawet takie 2 łyżki majranku. Dobrze. I dlatego on niech się mi gotuje. Jak on właśnie się troszkę podgotuje, to on będzie, tak jak mówiłam, w zupie, a nie na zupie. I gotujemy dalej do miękkości fasoli. Naszą kiełbaskę będziemy kroić jak lubimy. Ja w takie ona jest malutka, takie malutkie kawałeczki pokroję i będę ją przysmażać.
kiełbaskę pokroiłam i podsmażam ją. I do tego zaraz pokroję ten boczek nasz i też wrzucę do kiełbaski. On jest pokrojony w plasterki takie cieniutkie, także i to wrzucam do naszej kiełbaski, niech się podsmaża. Będę ciąć naszą cebulę i obiorę kilka ząbków czosnku. Ziemniaczki pokrojone w kosteczkę, marchewka, pietruszka i por starte na mandolinie, na takie cieniusieńkie plasterki. Tutaj na mandolinie też starłam cebulę, takie o, patrzcie, bardzo cieniutkie plasterki. Kiełbaska się już z boczkiem podsmażyła, więc damy tutaj cebulę. I będziemy dalej smażyć, podsmażać, uważając, żeby nam się cebula nie spaliła. Wymieszam i podsmażamy cebulkę. Muszę Was troszkę przestawić. Zaglądałam już do naszej fasolki. Po 30-35 minutach, tak mniej więcej, sprawdzałam. Nasza fasolka już jest taka al dente, taka a w sam raz. Więc dodaję tu nasze warzywa, niech się gotują. Dodajemy soli, ewentualnie jeśli ktoś używa, można dodać kostek. Ja dodałam 2 kostki mięsne, nie rosołowe, tylko mięsne. I gotujemy z 10 minut. Za ten czas dodam jeszcze nasz czosnek. Można przycisnąć przez praskę, można pokroić tak jak ja w plasterki. My po prostu czosnek lubimy i on nam w takiej postaci nie będzie po prostu przeszkadzał. Jeśli ktoś nie lubi czosnku, można go pominąć. Do naszej cebulki z kiełbaską i z boczkiem dodajemy przecier pomidorowy. Ewentualnie, jeżeli ktoś chce, może dodać pomidory sparzone, tak jak mówiłam, bez skórki. Może pomidory z puszki też mogą być. Ja dodam przecier pomidorowy, około 3 takich dużych łyżek. Wymieszam, przesmażę to jeszcze 2-3 minutki na takim dość wysokim gazie i dodam to do zupy. Nasze warzywa się już ugotowały, są już takie al dente. Tutaj cały czas mi się podsmaża kiełbaska z przecierem pomidorowym. Do zupki teraz wrzucam nasze ziemniaki z tą wodą, w której stały. I gotujemy jakieś 5-6 minut. Za ten czas akurat przecier pomidorowy z kiełbaską nam się podsmaży. Ziemniaczki się już prawie ugotowały. Tak. I dodaję tutaj naszą kiełbaskę z przecierem pomidorowym.
Gotujemy jeszcze przez od 3 tak do 5-7 minut, aż ziemniaczki całkowicie będą miękkie. I już mamy zupkę, słuchajcie, zrobioną. Podgotowała się. Ja już spróbowałam. Doprawiłam, słuchajcie, jeszcze troszkę solą i dodam jeszcze troszkę, bo jednak ta papryczka była za mało pikantna dla nas, ale tak jak mówię, my lubimy na pikantne, więc dodam jeszcze troszkę pieprzu. O. I uważam, że zupka już jest zrobiona fajna, ponieważ jest tak to jest taka zupka, którą wystarczy zrobić jedną bez drugiego dania i wszyscy się najedzą. Fasola jest bardzo syta, ziemniaczki też, do tego warzywa. Także jak się przepis podobał na zupkę, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!